Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was dzisiaj na zapachy vintage w mojej kolekcji. Serdecznie Was na ten film zapraszam, bo jeżeli mnie oglądacie, to możecie być zdziwieni, że w ogóle taki temat jest poruszany i że ja jakiekolwiek zapachy w stylu vintage bądź vintage posiadam. Zapraszam. Na początku przybliżę Wam moją definicję zapachów vintage, ponieważ mam takie wrażenie, że nie każdy rozumie to tak samo. Po pierwsze, ja nie uważam, może inaczej, dla mnie vintage to jest dokładnie to, z czym kojarzy mi się na przykład moja mama, z jakimi zapachami kojarzy mi się moja mama, z tym, co było kiedyś, z bardzo starymi wypustami, z bardzo starą taką szkołą perfumiarstwa, z tym, jak kiedyś się tworzyło perfumy. Zaznaczę też, że kiedyś, bardzo dawno temu, zapachy to były głównie wody toaletowe, które dzisiaj tak naprawdę zaliczylibyśmy nawet do ekstraktów, bo miały taką moc. A dzisiejsze wody toaletowe to jest jednak trochę coś innego, dużo lżejszego, mgiełkowego, delikatnego, ale też nie wszystkie są też wody toaletowe tworzone z prawdziwą mocą. W każdym razie dla mnie też vintage nie jest to, co wyszło 30 lat temu czy 25 lat temu, bo w ten sposób kategoryzując to CK1 jest już zapachem vintage. I okej, ktoś może powiedzieć, że jest tam coś vintage'owego. Dla kogoś być może tak, ale moja definicja zapachu vintage absolutnie nie pasuje. To nie są te zapachy, które są 25 lat temu, tylko vintage dla mnie to jest to, co powstało w latach 50., 60. To jest taka stara szkoła właśnie perfumiarstwa. Jeżeli o tej starej szkole perfumiarstwa mówimy, to dla mnie właśnie troszeczkę takim twórcą, który zasięga jakby jeszcze z tamtej starej szkoły, jest Francesca Bianchi. I teraz tak, współcześni świetnie się w jej kompozycjach odnajdują. Ja tu przyniosłam dwa, Sticky Fingers oraz Luxe Calm Volupte. I są tacy, którzy się świetnie odnajdują w tej vintage'owości jej, bo jednak nie czują tu nic starodawnego, ale jeżeli komuś vintage kojarzy się z tymi ciężkimi, takimi mocarnymi i bardzo takimi wręcz aż cieknącymi zapachami, no to nie ulega wątpliwościom, że tutaj w tych zapachach to czuć. Sticky Fingers to jest taki zapach, który może to nie są takie, to nie jest zapach super słodki, natomiast ja Wam powiem, że ja tu pewną gourmandową słodycz wyczuwam i to właśnie te gourmandowo, bo to owocowości nie ma żadnej według mnie. Natomiast głównie zapach jest po prostu drzewny, paczulowy, właśnie taki ciężki, tak jak to kiedyś robiono. A ten z kolei zapach to jest też stara szkoła perfumiarstwa, robienia zapachów takich leśnych, takich zielonych, związanych z naturą, czerpiących z natury. Tu czuć taką prawdziwość składników, nie czuć syntetyczności. Ten zapach jest zielony po staremu, tak bym to ujęła, po takiej starej szkole właśnie perfumiarstwa, kiedy ta zieloność była taka prawdziwa, taka realistyczna. To jest ta łąka, taka stara łąka, nieruszana przez nikogo,
która po prostu kwitła wszystkim, co się dało i która była zachwaszczona, ale te chwasty były tak przecudownie piękne. Ja je zrywałam wręcz i przynosiłam mamie, kazałam jej do wazonu je stawiać, nie wiedząc wtedy jeszcze, że to są kwiaty chwastów, a nie kwiaty jako kwiaty. Ale one miały swój zapach i dla mnie to jest takie przeniesienie mnie do tej łąki. On jest zielony, ale jednocześnie jest drzewny, ambrowy, ma moc, jest taki lepiący, cieknący. Czuć tu po prostu starą szkołę perfumiarstwa. Udało mi się zdobyć miniaturkę i ta miniaturka jest robiona na kształt i tak właśnie wyglądała pierwsza butelka tego zapachu, a mianowicie Jolie Madame. Ta miniaturka jeszcze ma etykietę nie z 53, bo etykieta z roku 53 była jeszcze inna. Te etykiety pojawiły troszeczkę później. W każdym razie miniaturka została stworzona przez Balmain i tutaj też są wszelkie dane, które udało mi się rozszyfrować i w miarę to sprawdzić, czy ta pani przypadkiem mi nie ściemnia, ale miniaturka była wydana w latach 70. I słuchajcie, ta miniaturka i ten zapach, który tam w środku jest, kompletnie niepopsuty, no to jest niesamowita przygoda. Ten zapach jest w stylu aromatycznym. To jest taki w sumie zapach kwiatowy, ale też ziemisty, ale ogólnie nazwałabym, że głównie odbieramy go jako zapach aromatyczny, bardzo silnie aromatyczny. To jest w ogóle odkręcane, tu jest normalnie gwint, to jest normalna taka flaszeczka, tu nie ma żadnych dzióbków, to jest, taka też był też korek w tych perfumach. No to jest, słuchajcie, to jest vintage, ale jak ktoś ma ogrom już perfum i chciałby zrozumieć też może w jakiś sposób perfumy, to bardzo dobrze jest sięgnąć naprawdę po coś vintage. To jest inna klasa, to jest bardzo oleiste, to jest na skórze takie oleiste. Strasznie silny jest ten zapach, utrzymuje się cały dzień, ma genialne parametry, czego dzisiaj szukamy i musimy zapłacić duże pieniądze czasami za zapach, który nam się podoba, ale właśnie te parametry nie zawsze idą w parze. To jest to po prostu genialnie zrobione. Zapach jest niezwykle ciekawy i powiem Wam szczerze, że oczywiście, że to jest vintage i czuć sznyt vintage, ale nie w złym słowa tego znaczeniu. Nie tak jak ja odbierałam kiedyś vintage. Ja bardziej zrozumiałam ten zapach. Może jestem na tym też etapie. Bardzo warto jest poznać. Jeżeli będziecie mieli gdziekolwiek okazję zdobyć chociażby jakąś kroplę tego zapachu, to zobaczcie i spróbujcie go, bo to jest kwintesencja, mam wrażenie, tego, czego się poszukuje. Jeżeli lubicie zapachy aromatyczne, no to wydaje mi się, że wszystko od tego właśnie zapachu się zaczęło. Był to jeden z pierwszych zapachów, jaki w ogóle powstał. Pierwszy było oczywiście Chanel No. 5, ale następnie był ten oraz jeszcze jeden, który też Wam za moment pokażę. Zapach, który teraz bym chciała Wam pokazać, to jest zapach, który być może znacie. Można go normalnie kupić, tylko to już nie w tej flaszce. Udało mi się znowu zdobyć bardzo stary wypust, bardzo starą miniaturkę. Tak kiedyś wyglądała flaszka zapachu Lancôme Magic Noir. To jest zapach z 78 roku. Podobnie wyszła ta miniaturka. Także tu jest ogromna projekcja i moc. Zapach to jest woda toaletowa,
ale w życiu byście tak nie powiedzieli. Chciałabym Wam powiedzieć, że ten zapach to jest jakiś totalny kosmos. Jest tak przepiękny. I znowu, to jest taki zapach drzewno-zielony, ale to jest kompletnie co innego, niż, powiem Wam szczerze, Balmain. Balmain jest jednak też aromatyczny, ale kurde, chciałabym Wam oddać to, co ja czuję, jak go wącham. Ja nie wiem, czy ja mam go zużywać, czy mam go trzymać teraz. Sama nie wiem, co mam robić, dlatego że on mi się tak bardzo spodobał. Tak bardzo mi się spodobał, że jak go na sobie miałam, czułam się nieziemsko. Ten zapach to jest jakaś totalna, kurczę, przygoda, trochę mydlana niby gdzieś, na samym przynajmniej początku. Ale tu jest taka przestrzeń. Czuć też troszeczkę, kiedyś był taki specyficzny zapach, słuchajcie, tych łóżek takich na wsiach. Te łóżka z prawdziwego drzewa robione, takie stelaże, na których nie wiem, czy to nawet materac leżał, coś leżało takiego, jakiś podkład po prostu. I ten podkład z tym łóżkiem miał specyficzny zapach. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Ja takich emocji, jak przy tym zapachu, to dawno nie czułam. Aż normalnie szklą mi się oczy, bo podróż niesamowita, podróż do wielu miejsc, do wielu osób, których dzisiaj już nie ma. Też w jakimś stopniu do mojej mamy. O Jezu, no zapachy to potrafią zrobić. On jest niezwykły, ale zwyczajny. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. No to jest taka opowieść vintage'owa, stricte, naprawdę. Mamy tu mydlaność połączoną z drzewnością, z zielonością. Nie ma raczej tu nic aromatycznego. Ta zieloność to nie jest taka zieloność jak w Volupte od Franceski Bianchi. To nie jest ta łąka. To jest inny typ zieloności. To jest taki coś bardziej już zasuszonego, ale nadal czujecie, że to kiedyś zielone było. Ja nie wiem, po prostu wyjątkowa przygoda. Na grupie był sprzedawany ten zapach jeszcze w tej butelce. Nie mówię o miniaturce, tylko słuchajcie, mówię Wam o normalnym flakonie. Ale ponieważ już kupiłam tę miniaturkę, to odpuściłam sobie tam ten flakon i nie wiem teraz, czy dobrze zrobiłam, bo ja nie sądziłam, że vintage może mi się aż tak spodobać jak Maggi Noir. No naprawdę. Jak już zaczęłam przy tym vintage, to skończę już ten totalny vintage, bo udało mi się też kupić flakon z Estée Lauder Youth Dew. Infantylny, bardzo vintage'owy, bardzo starodawny. Flakon mi się nie podoba. To jest taki totalny plastik, ale to, co się znajduje w ten płyn, to w ogóle nie powinnam tego testować teraz. To jest zapach, który powinnam otworzyć, testować, nosić zimą i taki też mam plan. Chcę go wziąć na zimę. To jest ambrowa, ciepłokorzenna, otulająca, mocna, ociekająca, wibrująca. To jest coś dla charakternych osób, ponieważ tu jest taki krzykliwy vintage. Słuchajcie, zapach powstał w 1953 roku. Bardzo, bardzo stary. I to nie jest wypust oczywiście z tego roku. Ten wypust jest stosunkowo nowy. Także nie mam w ogóle pojęcia, jak mógł pachnieć ten z roku 1953. Natomiast
no wiem, że został zreformułowany, to na 100%. Oni partię zmieniają co 10 lat w Estée Lauder. Ten produkt jest z września 2024. Jest to stosunkowo nowy wypust. Ale tu jest Vintage Schnitt. To jest dokładnie to, co możecie kojarzyć, czym pachniała Wasza babcia. To jest dokładnie tego typu zapach. Nie wiem, co się takiego we mnie wydarzyło, jaka przemiana musiała nastąpić, bo ja ogólnie lubię ambrowe, ale wiecie, te nowoczesne ambrowe zapachy, czy ciepłokorzenne, to jest totalnie coś innego. Natomiast te z twistem vintage'owym, czy w ogóle powstałe w latach dla mnie ściśle vintage'owych, latach moich babci, mojej mamy, te perfumy z tamtych czasów, one cały czas mają taką nutkę, która według mnie odpowiada takim starym sieniom. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale tak naprawdę starą sień, jak się czuję, to znajdę w każdym z tych zapachów. To jest taki trochę zmurszałość, trochę jakieś takie grzybiczne też sprawy, gdzieś tam trochę wilgoci. W tym ambrowym, ciepłokorzennym też czuję tę wilgoć, czuję te zmurszałe tematy. Nie wiem dlaczego. Ja tego bardzo nie lubiłam, a obecnie pochłonęły mnie te zapachy. Po prostu bardzo mi się to spodobało. Współczesny wypust, który kupiłam, słuchajcie, w ciemno, flakon ubytkowy. Pomyślałam, że spróbuję, bo jak wiecie, chodzi o markę Amouage. Ja kilka zapachów poznałam i uważam, że ta marka jest bardzo niszowa. Jest naprawdę niezwykle niszowa, ma świetne, inne, skręcające w różne strony zapachy. Ale to, co kupiłam, zszokowało mnie. Na początku w ogóle jakby, ale jak to? Natomiast trzeba im dać czas i to, co ze mną zrobiły po 2-3 godzinach, byłam totalnie oszołomiona. Zapach, o którym mówię, to jest Amouage Dia 40. To jest wypust, bo Dia już było, Dia 40, to jest wypust z 2023 roku. To jest Chanel No. 5, to jest zapach aldehydowy, kwiatowy. To jest zapach mydła, takiego aż drapiącego w oczy. To jest zapach, który przez 2 godziny tym mydłem można powiedzieć, że zabija, ale on kiedy się ułoży, ja przysięgam, nie ma nic bardziej wytwornego od tego zapachu. Śmiem twierdzić, że nie mam zapachu elegantszego, wytworniejszego, bardziej dystyngowanego, czegoś, co aż bije od Was po prostu taką klasą. Ja nigdy nie rozumiałam się z Chanel No. 5, ale ponieważ trafiłam na to, to zaczęłam się zastanawiać, czy nie kupić flakonu Chanel No. 5. Myślę jednak, że w Chanel No. 5 tam jest przealdehydowość. Przealdehydowany, o, w ten sposób powiem, jest to zapach. Więc tam oprócz tego mydła takiego ostrego, strasznego wręcz, nigdy nie czułam nic innego. A ten się przepotwarza. Tu czujecie kwiaty. On się układa jak jakiś kompletnie, totalnie luksusowy zapach, nieziemski, cudowny, wykwintny, jak już powiedziałam, i totalnie z klasą. Tu jest wszystko po prostu podane idealnie. Ja w życiu bym nie pomyślała, że się kompletnie zakocham w tym zapachu. Kompletnie.
Mnie on oszołomił, położył na łopatki. Szczerze Wam powiem, jest obecnie takim top of the top wszystkiego, co z vintage'em mam związanego. On jest najpiękniejszy. Jest turbo po prostu piękny. Jestem zachwycona, że go mam. Kupiłam mocno ubytkowy. Nie mam go dużo, ale też myślę, że na bardzo długo mi wystarczy. No i jeżeli ktoś uwielbia Chanel No. 5, to polecam, bo te doznania tu to są nieziemskie. Kolejny zapach to jest zapach marki, która do mnie trafiła przez Agnieszkę Green Tea. Ona zrobiła film o Tuscan Collection marki Ferragamo. No i tak mnie zaciekawiła, że postanowiłam, że skoro akurat ktoś sprzedawał ubytkowy flakon, to ja go po prostu kupię i to nieważne co to jest, kupię i zobaczę. No i kupiłam, słuchajcie, Gentle Słonio. To jest zapach trochę w delikatniejszej formie jak Estée Lauder, połączony z Balmain. To jest właśnie, tylko że oczywiście to jest taka łagodniejsza wersja, bo tu nie ma tych nut, o których Wam mówię, takich troszkę zmurszałych, takiego ganka starego, na którym stoją różne rzeczy, gdzie gdzieś tam może jakiś grzyb też sobie się uhodował w rogu tego ganku. Także nie czuję tu tej nuty. On jest po prostu zrobiony na takiej zasadzie czysto pięknej, ale to jest połączenie nut vintage'owych. Tu jest ta świeżokorzenność, aromatyczność, ambrowość. Wszystko jest w takim starym stylu i nim jak się pryskacie, to od razu czujecie. Ale ten zapach to jest coś więcej. Nie wiem, jak Wam mam opisać, żeby oddać klimat, który on daje, ponieważ to znowu był dla mnie szok. Jak się popryskałam nim pierwszy raz, to moje uczucie było nie chcę tego vintage, ale to było przed zakupem tych naprawdę vintage'owych zapachów. Popsikałam się nim wobec tego drugi raz. I nie wiem, jak to się stało. Nastąpiła ogromna miłość, nastąpiło wielkie uczucie do tego zapachu. To jest taka znowu klasa sama w sobie. Jakbym miała w ogóle podsumować vintage, to uważam, że właśnie to są zapachy dla strasznie eleganckich kobiet, ale nie są to zapachy dla dziewczyn, dla młodzieży. Tak, po prostu te osoby nigdy się z tym nie polubią. To wręcz nie gra z tym. To musi nastąpić pewien etap dojrzałości takiej prawdziwej, żeby można było takie zapachy nosić i serio, naprawdę uważam, że po prostu to by było śmieszne, albo od razu mielibyśmy takie, to jest jakaś stara dusza. Gdyby 20-latka założyła któryś z tych zapachów, to byśmy pomyśleli, to jest jakaś stara dusza, bo po prostu one tak bardzo dodają jeszcze lat. Ale też nie w złym znaczeniu, że ktoś Was strasznie staro odbiera. Natomiast wiecie, o co mi chodzi. Ten zapach jest luksusowy pełną gębą. Zapach, o którym Wam teraz powiem, jest z roku 2024, a mimo to wydaje mi się, że ma fajny, różano-mydlany sznyt vintage'owy. Jest to zdecydowanie coś, co ja odbieram jako starodawne perfumiarstwo, natomiast jest tu też nowoczesny sznyt. Tak samo jak w Ferragamo, tam też jest ten nowoczesny sznyt polegający na blendowaniu. Stare perfumy nie były tak blendowane, jak są te nowoczesne i tu widać te różnice, szczególnie jak sięgniecie właśnie coś po bardzo vintage'owego. Mam na myśli Lancome Absolu Rose or Die. Ja Wam wielokrotnie mówiłam o tym zapachu, że tu czuć vintage. To jest przepiękny zapach. Ja go bardzo lubię i bardzo dobrze się w nim czuję. To nie jest mydlana aldehydowa, tylko właśnie taka różana. To jest takie stare, różane mydło w łazience, które leżało. Też nie aż tak stare, bo powiedzmy z lat 70., nie 50., bo wtedy na 100% nie było żadnego mydła różanego. Chociaż może nie na 100%, ale zakładam, że nie było.
W niektórych rejonach Polski nie było nawet prądu jeszcze, tylko było oświetlenie naftowe. Dla tych młodych, którzy mnie słuchają, tak wiem, może Wam się to w głowie nie mieścić, ale tak było, więc myślę, że też produkty mydlane raczej były bezzapachowe, było to raczej jakieś szare mydło. Natomiast później pojawiły się takie właśnie mydła już pierwsze, to w ogóle o zapachu róży. I stąd to jest taka podróż w przeszłość, więc jest to vintage'owe w tym względzie, ale nie można odebrać temu zapachowi też takiego fajnego podejścia i zabrania czegoś z nowoczesności. Kiedyś nie było na przykład czegoś takiego jak zapach ozonowy. Ja przynajmniej w ogóle nie kojarzę, żeby one były takie przestrzenne, ozonowe. Ten właśnie taki jest. To jest taka róża mydlana, podana właśnie na taki sposób przestrzenny, ozonowy. Niezwykle mnie przenosi jednak w jakieś tam sfery vintage, ale jest bardzo też nowocześnie zrobiony. I to by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o vintage w mojej kolekcji. Nie ma tego dużo, ja się trochę nagadałam, bardzo mnie pewne rzeczy wzruszyły też dzisiaj. To jest zawsze spontaniczne, że takie rzeczy się dzieją. Ja bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Ten film było mi bardzo ciężko nagrać, bo w międzyczasie, co pewnie przy montowaniu w jakiś sposób może zauważycie, może nie, chociaż postaram się to w miarę dobrze zmontować, ale telefony się urywały. Ja to nagrywam w dzień moich urodzin, a Wy to będziecie widzieć, nie wiem nawet czy we wrześniu. Także ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i buziaczki, kochani. Pa!